Dzisiaj kolejny dzień ogarniania bazy. Teraz zakładamy listwy z uszczelnionymi szpilkami. Tak. Widać trochę ten. Niestety nie dorobiliśmy się porządnego pistoletu. Wziąłem to, co było w domu. Jakieś takie byle co z marketu, ale już widać, że będzie trzeba zainwestować w coś porządniejszego. Średnio cieknie. Najbardziej profesjonalnie to nie wygląda. Dobrze, przynajmniej się nauczę Sikaflexu używać na czymś, czego nie widać, a nie potem na oknach. Podobno plusem jest, że na pewno, że samochód nie woził cementu i nie wiadomo z jakiego złomu, ale za to ma trochę nadplanowych dziurek, które lubią korodować, więc trzeba z tym zrobić porządek. Korzystając z tego, że przestało kropić, bo dzisiaj taka pogoda niestety, a nie zdążyłem zanim zaczęło, więc się musiałem zamknąć. Nie wiem, na ile to wyszło na timelapsie, tak jak widzieliście, też miałem małą przygodę. Natomiast dzisiaj wszystkie miejsca, gdzie jakieś była ta paka w jakikolwiek sposób przytarta, co tam odrdzewialiśmy, zabezpieczam. Maluję też podłogę. Pewnie się zastanawiacie, czemu w takie ciapki i łatki. Po prostu w domu był jeszcze resztki jakichś hamrajdów innych, a to i tak będzie przykryte, nikt nie będzie to patrzył. Więc pomaluję pierwszą warstwę tym, co mam, a drugą warstwę już będziemy na biało. Będzie malowana, kupiona jest pucha też, więc tak to póki co wygląda. No dobra, a ja się biorę za kończenie tej nierównej walki. Pierwsza warstwa jest zrobiona. Plan jest, żeby jutro była druga warstwa. Zobaczymy, co z tego planu wyniknie. To wyszło na razie tak. Myślę, że nie zgnijemy. No tak bardziej pro forma pomalowane. Wcześniej pozabezpieczane. Podpatrzyliśmy, że niektórzy malują całe podłogi, więc też pomalowaliśmy całą podłogę. Wróciłem właśnie z przeglądu. Nie wiem, czy miało to sens, ale chyba miało. Nigdzie nie mieliśmy jakby takiej informacji, co ludzie robią, jak im się kończy przegląd w trakcie budowy. Więc my mieliśmy przegląd do kwietnia. Doszliśmy do wniosku, że zrobimy go zanim zaczniemy robotę, zanim zniknie ściana grodziowa, zanim znikną fotele. No bo później chyba mogłoby być różnie z tym przeglądem, a wiadomo, że do kwietnia się na pewno nie wyrobimy. A że do października przyszłego roku jest jakaś tam iskierka nadziei. Więc przegląd zrobiliśmy, samochód jest w dobrym stanie, jedynie tam osłonę przegubu musimy wymienić, bo chlapie olejem. I przy najbliższej wymianie klocków to też z tarczami, ale to normalna rzecz, samochód się zużywa. Ale ulżyło mi, że nie trafiliśmy na minę.
musicie nam wybaczyć, że taka jakość telefonem, ale z tego wszystkiego zapomnieliśmy kamery. No i jedziemy już, jak widzicie, Frydwanem. Jedziemy po fotel pojedynczy pasażera. Znaleźliśmy chyba sympatyczny, bo też z regulacją na lędźwie. No i powolutku do przodu. Dzisiaj jest ten dzień. Chyba najbardziej emocjonujący, albo Przynajmniej jeden tak. z kilku. Jeden z tych, który przysparza szybszego bicia serca, bo będziemy wycinać okna, więc z jednej strony ekscytacja, że będzie z zewnątrz bardziej kamperowo, a z drugiej strony masakra, no bo trzeba pociąć samochód. Więc trzymajcie za nas kciuki. No trzymajcie, ale my już dawno temu skończyliśmy. No, miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie równo. Tak, i szczelnie, i w ogóle nie będzie jakiegoś dramatu. Bez większych przeszkód. No więc zobaczcie, jak nam będzie szło. No więc jak coś krzywo będzie, to na mnie, Nieprawda. bo ja zaznaczałam. Nie, bo ja już ramkę krzywo zrobiłem. No teraz to już z górki. Z górki to już jest od 2,5 tygodnia. Pierwsza dziura wycięta. No, trochę tutaj na końcu się bardzo ciężko wycina, bo to całe paluje. Tak, ale wpadliśmy na pomysł, żeby taką kantówką przytrzymać Tak. w sumie, więc chyba trochę lepiej było. No lepiej. No ale i tak tutaj pod koniec to No już wiadomo, wszystko. to się jeszcze pilnikiem chyba zrobi. Tak, teraz będę pilnikiem to. No dobra, Działamy dalej. działamy. Chyba za 2 godziny. Mieliśmy nadzieję, że jeszcze Max Fana dzisiaj wsadzimy, ale raczej nam się nie uda. No już godzina 4. Wiadomo, dzisiaj już październik, więc ten dzień nie jest taki długi. Będziemy musieli poczekać na następne okno pogodowe. No bo musimy osadzić jeszcze okna dzisiaj. Pomierzyliśmy jakby w miarę dokładnie i tak to okno trochę większe już zrobiliśmy. Natomiast jak widzieliście i tak trzeba było poprawiać, więc no chyba nie ma się co bać odrobinę większego tej dziury zrobić niż tak rzeczywiście bardzo na styk. Chociaż nie wiem, może tak być powinno, ale trochę nas to nerwów kosztowało. No to Jak Na- widać, okno jest. tak jest. Z drugiej strony też. Tak jest. Myśleliśmy jeszcze dzisiaj zrobimy wentylator, ale już no niestety dnia nam brakło. Też oczywiście nie wstaliśmy o 6, Wiadomo. ale o 6 to są temperatury takie, które raczej nie sprzyjają
pracą na świeżym powietrzu. Jeszcze przy oknach będzie trzeba tam sikę dookoła później usunąć, żeby było ładnie, a na razie jest szczelnie skręcone mocno okna, trochę wiadomo za mocno, ale żeby złapało wszystko, a później będziemy sobie regulować, docinać, wygładzać i robić na pięknie. To do następnego ujęcia. W tym jednym miejscu, tu bliżej ciebie, może być za małe. Jak my to robimy? Więc teraz mamy tutaj sznur butylowy i wyrównuję te przetłoczenia na dachu pod ramkę Maxfana. Maxfan będzie oczywiście przyczepiony później elastomerem i jeszcze na koniec taką taśmą butylową z materiałem na wierzchu. Oczywiście odtłuszczone, pomalowane, zakonserwowane. Jeszcze trzeba podobniej. Jeszcze ćwierstwo. Co, wystarczy? Wystarczy, tak. Się przestraszyłem, że mamy za mało. Właśnie, dziura wywiercona, dziura Jutro ma wykrojona. padać. Jutro ma sobota. padać. A tu ma czegoś braknąć. Jest lekki stres. Właśnie. Nie no, jak kupowałem, zamawiałem, to niby liczyłem, że powinno wystarczyć, ale wiadomo jak to jest. Człowiek mierzy, liczy. Tak jak z wycinaniem. Mierzy, a tu otwór za mały. Właśnie. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Nie wiem. Przecież nagrywaliśmy nawet, żeby właśnie robić większe trochę otwory. No i I wydawało co? się, I że był nic. większy trochę, a tu jednak dupa. No ale jest. Mieści się. Przynajmniej jest zabawa. Tak jest. Przy samej belce pojawiła się ramka magicznym sposobem. Tak, dwie czwororąg było potrzebne, więc no, wentylator jeszcze uszczelniamy taką
taśmą butylową z materiałem. Więc będzie na pewno wszystko bardzo ładnie. Tutaj ziki nawet wypłynęło, więc na pewno będzie szczelnie. A za chwilkę efekt końcowy. Chciałoby się powiedzieć, że to ostatnia dziura, ale to nie jest ostatnia dziura. Nie, no już takie malutkie teraz już zostaną. Zaraz Wam pokażę, jak się prezentuje nasz Max Fan. No to co? Już nic, tylko podłączyć i używać. Już z górki na pewno jest. Jak pewnie słyszycie, sprawdzamy szczelność wentylatora i okien, bo leje. W sposób naturalny. Tak jest wszystko cacy. No ja czapka, bo zimno. Ja to jestem z tych, co czapki noszą. Ale za to nie noszę szalika, bo są chyba dwa typy. Jedni z szalikiem, jedni szalikowcy, drudzy czapkowcy. No ja co? Demontuję to, co nam już nie będzie potrzebne. I zobaczymy, co dalej. Przygotowałem dzisiaj też stanowisko warsztatowe. To Wam kiedyś pewnie pokażemy, gdzie się będą odbywać różne cięcia, przycięcia i tak dalej. No a ja się biorę za siebie. Widziałam, to nie było jedno. Juczka odkręcał. Bo odkręcali, jak prowadzili te przewody tej zabudowy serwisowej.